Justa, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj temat już bardzo praktyczny, bo będzie magia ruchu w filmie animowanym. O co chodzi? O to chodzi, że dzisiaj będziemy już rysować. Najpierw małe takie przypomnienie. Co to jest animacja? Animacja to proces wymyślania ruchu postaci. Czyli mówiąc obiektywnie, rysujemy bardzo dużo podobnych obrazków. Zanim przejdziemy do rysowania na komputerze, przypomnę Wam, o co właściwie chodzi w takiej najbardziej prostej animacji. Żeby najłatwiej wymyśleć sobie ruch postaci, najpierw wystarczy narysować kilka podobnych kształtów do siebie. To będą umownie te koła, nasze po prostu szkice ruchu postaci. I na tych szkicach podobnych najpierw wymyślamy sobie ruch. Ten nasz filmik, który tutaj prezentuję Wam, to jest takie szybkie rysowanie na próbę mojej rysicy. I najpierw, żeby wykonać jakiś ruch bardzo prosty postaci, ona tutaj będzie tak naprawdę tylko lekko machała łapkami i pojawiała się w coraz większym powiększeniu, czyli domyślamy się, że zbliżenie na rysicę będzie. I ta rysica najpierw jest wykonywana jako takie proste koła. Mamy najpierw właśnie narysowany szkic, który właściwie nie jest szkicem, tylko zaznaczeniem, gdzie dana postać właściwie się pojawi. I na tym naszym tutaj planie ruchu wymyślam następnie, kiedy już mam te kilka obrazków, mogę przejść do rysowania na tym szkicu już konturów naszej postaci. I tutaj powtarzam właśnie ten ruch, który sobie wymyśliłam, pokazując już naszą bohaterkę. I na tym tak naprawdę polega najprostsza, tradycyjna animacja. Musimy wykonywać wiele podobnych do siebie obrazków i to jest pewien sposób na rysowanie postaci w całości. Ja tutaj oczywiście, żebyście to zrozumieli, ten proces rysuję na dużej kartce też, żeby było mi łatwiej, żeby po prostu jakoś Wam to wytłumaczyć, ale oczywiście w studiach rysunkowych najpierw narysowaliby, powiedzmy, na kartce takie, to się nazywa właściwie takie szkicowanie postaci, że robimy jakby taki bardzo prosty, szkicowy film animowany, żeby potem móc to przerysowywać już w formie właściwej animacji, to się nazywa animatic. I o animatiku, czyli szkicowym takim filmie rysunkowym, też myślę, że powstanie kolejny odcinek Justa animuje, ale dzisiaj tylko wytłumaczam, na czym polega animacja. Więc mamy, tak jak na tym filmiku, na szybko pokazane, że najpierw rysowałam sobie taki bardzo uproszczony szkic ruchu postaci, a na ten ruch dopiero potem nakładałam kontury mojej bohaterki. W profesjonalnym studiu to mielibyśmy dużo przezroczystych prawie że kartek i na jednej kartce moglibyśmy sobie teoretycznie naszkicować taki prosty rysunek bohaterki, nałożyć potem kartkę, odrysować tą bohaterkę jako już w całości. Potem na tą bohaterkę nakładalibyśmy kolejną prawie przezroczystą kartkę, odrysowalibyśmy na podstawie tej bohaterki kolejną, tą samą postać, zmieniając lekko właśnie ten ruch, czyli to byłby nasz ten drugi obrazek i tak dalej, i tak dalej. Jednak, żeby ułatwić sobie robotę, możemy używać programów do tworzenia animacji. Mój ulubiony program to, nie ukrywam, że to jest Adobe Flash, obecnie Adobe Animate w pakiecie. Ja mam tutaj taką starszą wersję programu, ale dobrze mi się na niej tworzy, więc używam jej, kiedy robiłam wiele moich animacji. I teraz tak, ten sam krok, który robiłam Wam, żeby wyjaśnić, przypomnieć tak naprawdę, czym jest proces tworzenia animacji, przenoszę do Flasha. Widzicie, najpierw znowu tak naprawdę wykonałam kilka takich kółek podobnych do siebie, tylko tutaj już miałam o wiele prostszą metodę, bo mogłam narysować jedną klatkę, czyli mamy jedno kółko, potem zaznaczam sobie jakby na kolejną w Flashu i mogę modyfikować ten zrobiony przeze mnie szkic ruchu. I kolejne klatki w ten sam sposób. Kiedy mamy już kilkanaście gotowych szkiców,
Zaznaczam sobie nową warstwę i na tej nowej warstwie będę robiła to samo, co robiłam ciemnym pisakiem na kartkach, czyli rysowała naszą rysicę. Kiedy mamy już gotowe nasze szkice właściwe, możemy usunąć warstwę, która posiadała właśnie te kółka szkice. Mówię warstwę i tak dalej. Jednak co ciekawe, tego samego flesza możemy użyć potem do kolejnych etapów pracy nad naszą animacją. Zamiast potem odręcznie kolorować tę naszą rysicę, możemy właśnie pokolorować ją w programie i jest to o wiele prostsze. Kiedy robimy tła we fleszu, czyli to wtedy możemy tak naprawdę zrobić jedną warstwę, namalować na niej tło i zaznaczyć te tło na całą długość trwania chwili, kiedy nasza rysica pojawia się na ekranie. Oto kolejne moje tutaj fotografie z programu Adobe Flash, gdzie na przykładzie scen do serialu Całkiem nowa baśń tłumaczę Wam, jak działa Flash. Możemy animować w sposób tradycyjny, czyli tak jak Wam pokazałam na kartkach i z rysicą, ale także możemy urobić wycinankę. W ten sposób, tutaj akurat jest pokazane to na przykładzie bohatera Gucia. Mamy chłopca i na każdej warstwie osobno jest na przykład narysowana jego głowa, potem rączki, nóżki, tors. I proces animacji w tym przypadku polega na tym, że przesuwamy każdy narysowany element, zmieniając jego położenie w każdych klatkach. Mam nadzieję, że na moich tutaj podglądach z programu Adobe Flash widać, o co mi chodzi. I na koniec oczywiście możemy dodawać tło. Adobe Flash ma tą cechę, że jest to grafika wektorowa, zatem kiedy powiększamy rysunki, one nie rozmazują się. To jest bardzo dobre, kiedy chcemy na przykład pokazać ruch kamery, czyli na przykład nasza postać znajduje się bardzo daleko i stopniowo powiększa się, żebyśmy mogli zobaczyć ją w bardzo dużej po prostu bliżej. Możemy zrobić tak, że najpierw widzimy Gucia całego, a potem stopniowo powiększyć go, że widzimy na przykład jak mruga oczami do nas. I zastanawia się, co się teraz dzieje, nie? Rysunek się po prostu nie rozmarza. Program, gdybyśmy robili to ujęcie na przykład w Photoshopie czy w innym rastrowym programie, no nie moglibyśmy już mieć tego komfortu. Adobe Flash ma jednak tą cechę, że to wygląda dla niektórych jak rysunki z Painta, chociaż to są lepszej jakości rysunki, od razu mówię. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być animacja zrobiona w programie np. CorelDRAW, gdzie możemy bardziej bawić się lepiej kolorami. I tutaj też mamy właśnie grafikę wektorową, czyli tą dla mnie o wiele lepszą do rysowania. Sposób, żeby przenieść odręczne rysunki do Corela i potem nawet użyć ich w procesie animowania. Ale o tym będę Wam opowiadać w kolejnych odcinkach z cyklu Już animuję, bo przecież nie mogę Wam wszystkiego zdradzić w jednym odcinku. Dzisiaj wspominamy sobie Adobe Flasha, właściwie mój ulubiony program do tworzenia animacji i pokazuję Wam, tak naprawdę przypominam, na czym polega proces tworzenia filmów animowanych. Że jest to tak naprawdę proces wymyślania ruchu postaci. Niezależnie czy robimy postać zwierzaka, czy rysujemy go w całości, pomagając sobie szkicami do wymyślania ruchu, czy robimy wycinankę, czyli tak naprawdę jednorazowo rysujemy zwierzaka, ale potem przemieszczamy jego różne elementy, co da nam złudzenie ruchu, to animacja w jakiejkolwiek formie byśmy ją robili, czy robilibyśmy ją odręcznie, jak pokazałam w pierwszych ujęciach do tego Już animuję, gdzie mamy moje postacie rysowane odręcznie, potem wycinane i dopiero potem dzięki aparatowi i nałożonemu wielkiemu tłu będziemy mieć nasz nowy film animowany, to jednak zawsze w jakikolwiek sposób byście wybrali, to będzie wymyślanie ruchu naszego bohatera. W procesie animacji bardzo fajną, dobrą cechą jest oczywiście posiadanie też notatek, gdzie zawsze możemy zerknąć, jak nasz bohater wygląda, bo w niektórych przypadkach
musimy tę postać rysować całkowicie od nowa czasami, ale tutaj po prostu moim zdaniem bardzo dużą przewagę mają osoby, które znają bardzo dobrze swoje postacie. Znaczy wiedzą, jak wyglądają. Nie przypadkiem mamy tutaj w tym naszym odcinku Rysicę Urszulę, no bo jest to postać, którą ja tak naprawdę już z pamięci znam, wiem jak wygląda i na przykład kiedy miałam zaznaczoną klatkę, gdzie rysowałam kilka kółek i to był mój taki zarys tak naprawdę ruchu postaci, to mogłam bez wahania narysować jakby od podstaw znowu moją Rysicę, bo wiem jak ona wygląda. Na koniec tego odcinka prezentuję Wam kilka innych moich bohaterów i to są stopklatki z moich animacji innych i tutaj mamy inne programy użyte. Mamy na przykład właśnie najpierw naszego tutaj ulubionego Adobe Flasha i stopklatki z kociego życzenia. W tym życzeniu troszeczkę pomagałam sobie właśnie animacją wycinankową, bo jak na przykład postać jest ubrana w ubranka, to można bardzo fajnie ją animować i ona w ogóle wygląda jak postać odręcznie rysowanej animacji. Jeśli na przykład mamy postać jednak całość, jak Rysica Urszula, która nie ma ubranka na sobie, to niestety lepiej pójść w klasyczną animację, tak jak z tych szkiców. Jeśli na przykład mamy takiego postać kościotrópka, zombie, którego znów możemy podzielić na kawałki, no bo zwłaszcza, że zombie to jest taki rozpadający się człowiek, prawda? Więc on może tracić ręce, nogi, to też znów przyda nam się wycinanka. I tutaj mamy znów pokazanego właśnie Corela, taka zajawka, że można. Ale spójrzcie, mamy też nasz film Największy Skarb Świata w starej wersji, robiony w programie The Gimp. I tutaj mamy tła w Gimpie, rysowane postacie na przezroczystym tle, które były dopiero potem nakładane na te tło w programie The Gimp, który nie jest stricte programem do animacji. Kolejny film to nasz najnowszy, już Największy Skarb Świata, gdzie na samym początku widzieliście te postacie Rysicy Urszuli, trochę Jamnika Cezara, właśnie rysowane przeróżne warianty tej postaci na kartkach z bloku wycinane i patrzcie, mamy tutaj gotowy stopklatkę z gotowego filmu. Scena jak Rysica Urszula zaraz będzie ratowana przez Kingę od śmierci na drodze, bo w aucie jedzie diabeł Boruta i może to nie być zbyt przyjemne dla bohaterki. Zatem na koniec tylko na szybko przypomnienie, że tak jak powiedziałam, animacja to przede wszystkim wymyślanie ruchu naszego głównego bohatera. Możemy robić bardzo proste postacie, bardzo realistyczne, ale to zawsze będzie przede wszystkim zastanowienie się nad tym, jak te postacie będą poruszały się na naszym ekranie. W kolejnych odcinkach jeszcze więcej Wam opowiem o fazach ruchu, jeszcze więcej Wam pokażę innych programów do rysowania i przypominam, że to jest przede wszystkim rysowanie podobnych do siebie obrazków. Możemy to robić nawet na kartkach z papieru i potem wkładać je do skanera i też będzie złudzenie ruchu. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego Justa Animuje i widzimy się wkrótce. Pa!